Cześć, mam na imię Kasia, pracuję w JLabs, jestem rekruterką i mam dzisiaj zaszczyt zapowiedzieć tą prelekcję. Chciałabym Was bardzo serdecznie powitać w imieniu swoim oraz naszej całej firmy na nowym sezonie, otwarciu nowego sezonu prelekcji Talk for Devs. Jeżeli z nami jesteście już od dłuższego czasu, to możecie zobaczyć pewne zmiany. Nie próżnowaliśmy przez te wakacje i dosyć mocno zmieniliśmy całą koncepcję naszych prelekcji. Zmieniliśmy nazwę, jeżeli pamiętacie dawną IT Akademię, teraz jest Talk for Devs. Zmieniliśmy miejsce, zmieniliśmy w ogóle formułę, także fajnie, że jesteście z nami w tej nowej formule i mam kilka takich ogłoszeń organizacyjnych co do dzisiejszej prelekcji. Pierwszą prelekcję, tutaj już mam naszego prelegenta, Michał, powie prelekcję, po prelekcji będziemy mieć czas na Q&A, także nie bójcie się zadawać pytań, będą pytania prawdopodobnie. Po pytaniach jest czas na przerwę, tam z tyłu będziecie mogli sobie zjeść przekąski. Przerwa tak mniej więcej 15 minut będzie trwała i potem przejdziemy już do następnej prelekcji, również w takiej samej formie. Po prelekcji będziemy również mieć czas na Q&A, a po Q&A będzie networking. Jeżeli byście się chcieli czegoś więcej dowiedzieć o JLabs, to zapraszamy do mnie, do nas, tutaj do dziewczyn, możecie się dużo więcej dowiedzieć. No i w ogóle porozmawiamy też na pewno o prelekcji. Jeżeli chcielibyście zobaczyć też wcześniejsze prelekcje, mamy kanał na YouTubie, gdzie możecie zobaczyć też wcześniejsze nasze nagrania. To również jest nagrywane na żywo. Pozdrawiam wszystkich. I jak najbardziej będziecie sobie mogli powrócić do tej prelekcji już w późniejszym terminie. Także serdecznie zapraszam. Oddaję Ci głos i mikrofon. Cześć, ja mam na imię Michał. Będę opowiadał dzisiaj o Quarkusie. Chciałbym Was zachęcić do tego, żeby się przesunąć trochę do przodu, bo będę pokazywał też trochę kodu, a ekran nie jest zbyt duży i myślę, że tak zupełnie z tyłu to może być ciężko coś zobaczyć, chociaż czcionkę mam dużą. Więc ja jestem z Red Hata i to jest taki projekt, do którego mam okazję trochę komitować ostatnio. Może zacznę od tego, co to tak naprawdę jest. Generalnie to moja prelekcja będzie wyglądać tak, że najpierw trochę będę opowiadał, trochę Was zanudzę, a potem będzie demo, które mam nadzieję Was troszeczkę wciągnie. Więc Quarkus. Quarkus to jest Application Generator albo Full Stack Framework, coś takiego jak Thorntail, jeśli kojarzycie, albo Spring Boot. Jak wszystko od Red Hata to jest w pełni open source'owe, ale jest na razie w fazie beta. Więc oczywistym pytaniem jest dlaczego, po co taki projekt został stworzony, kolejny tego typu projekt i odpowiedzią jest tutaj chmura, a konkretnie Java w chmurze. Java to jest bardzo fajny język, on jest prosty do pisania, czytania, debugowania. Czasami trzeba troszeczkę za dużo napisać tego kodu, no ale jest mnóstwo świetnych bibliotek, mamy bardzo dobre środowiska programistyczne, no ale Java działa na wirtualnej maszynie Javy, która troszeczkę wagi naszym aplikacjom javowym dodaje sama z siebie, a co więcej, wiele javowych bibliotek robi dużo rzeczy takich jak inicjalizacji różnych rzeczy w runtime. Po tym jak wystartuje, to zaczyna skanować classpath, szuka jakichś tam adnotacji, tworzy coś na ich podstawie i to wszystko sprawia, że javowe aplikacje zużywają dużo pamięci, no ale też startują długo. Także tak naprawdę ta Java w chmurze to nie wygląda tak, tylko Java w chmurze wygląda jakoś tak. No i jakiś czas temu Oracle postanowił stworzyć nową VM-kę, GraalVM, która ma bardzo dużo ciekawych funkcji, jak na przykład Truffle do wsparcia innych języków, ale ma też takiego toola, który się nazywa Native Image i to razem z Subset VM pozwala na efektywną kompilację javowych aplikacji do natywnej binarki. No i ludzie z Red Hacie stwierdzili, że chcą spróbować to wykorzystać do tego, żeby Javę
przywrócić jako takie dobre rozwiązanie dla chmury. No i tu jest trochę liczb, jak to wychodzi na razie w praktyce. Czyli Quarkusa można używać na normalnej wirtualnej maszynie Java, ale można używać w trybie natywnym. I jak skompilujemy sobie Quarkusową aplikację, która wystawia prostego resta do takiej natywnej binarki, to ona potrafi wstać i obsłużyć pierwszy request, zużywając nie więcej niż kilkanaście megabajtów RAMu. I to jest całkowita pamięć, nie? To wszystko, co jest zużywane. Jak używamy tego na wirtualnej maszynie Java, no to będzie dużo więcej. Tutaj w tym teście wyszło, że 74 megabajty, ale to jest znowu cała pamięć, nie? To jest wszystko, co tam wirtualna maszyna Java zajęła, też jakiś code cache, oczywiście heap, wszystko. To i tak jest lepiej sporo niż większość takich najpopularniejszych javowych frameworków. To jest tyle zyskujemy, jeśli chodzi o pamięć, a to jest to, co zyskujemy, jeśli chodzi... Ups. Aha, dobra, sorry. Więc tak, to jest tyle, jeśli chodzi o taką prostą restową aplikację, a jak dorzucimy coś, co gada z bazą danych, no to nam to wszystko urośnie, czyli i wtedy z natywną binarką no to zmieścimy się w 30 kilku megabajtach RAMu, na zwykłej wirtualnej maszynie Java to będzie 130, a tutaj jakiś tradycyjny framework, jak przetestowano, to wyszło ponad 200 megabajtów RAMu na taką aplikację i to znowu jest tak, że to jest aplikacja wstała i obsłużyła pierwszy request, to jest, żeby wyeliminować jakąś tam leniwą inicjalizację. I tu ponownie zmierzono czas, tym razem czas startu i obsłużenia pierwszego requestu dla tych samych aplikacji. No i normalna, powiedzmy tradycyjny framework potrafił pożyć na to ponad 4 sekundy, żeby wstać i obsłużyć request. Quarkus na normalnej JVM-ce zrobił to poniżej sekundy, ale jak był skompilowany do natywnej binarki, to było kilkanaście milisekund. A jak dorzucono do tego rozmawianie z bazą danych, no to nadal to było tylko kilkadziesiąt milisekund, jeśli chodzi o tryb natywny. Także wydaje mi się, że to jest, brzmi dosyć nieźle. Generalnie możemy tu zacząć myśleć o tym, żeby taką javową aplikację wykorzystywać do serverlessa, który takiego, przepraszam, user-facing serverlessa, bo użytkownik nawet nie zauważy, że serwer wstał w czasie obsługi jego requestu, że wcześniej nie był włączony. Nie? No dobra, to jest mniej więcej tyle, ile zyskujemy, przynajmniej jeśli chodzi o wydajność. Co jest fajne w Quarkusie, to to, że tak naprawdę nie musimy się uczyć niczego nowego, żeby zacząć go używać. Czyli możemy wystawiać restowe API przy pomocy JAX-RS-a. Jak ktoś bardzo lubi springowe anotacje, Spring MVC, to też można ich używać. One pod spodem zostaną przetłumaczone do JAX-RS-a, ale no, będą działać. Jeśli chodzi o wstrzyki dependency injection, to można użyć CDI-a. Można też użyć tych springowych anotacji do tego. Z bazą danych możemy rozmawiać przy użyciu JPA. Tutaj mamy jeden ciekawy dodatek, który wam pokażę podczas demo, nazywa się Panache. No i generalnie to jest chyba to wszystko, co my znamy, nie? Ale Quarkus nie ogranicza się do tego, co już znamy. Na przykład możemy wykorzystać Vertexa, który tam pod spodem śmiga. Możemy też sobie zarejestrować jakiegoś roota i handlera takiego reaktywnego, vertexowego. Generalnie takich funkcjonalności jest już teraz dosyć dużo. Tworzone są nowe, no ale teraz już mamy Cogito, które jest do Drusów i BPM-a. Jest coś do wykorzystywania Quarkusa na Lambdzie. Można pisać w Kotlinie z Quarkusem. Ale chciałbym szczególną uwagę waszą zwrócić na to, co daje Microprofile. Microprofile to jest taki zbiór specyfikacji, które mają ułatwiać pracowanie w chmurze. I jedną z takich specyfikacji jest na przykład Microprofile Fault Tolerance. Dzięki temu przy pomocy adnotacji możemy definiować jakieś bulkheady, circuit breakery, timeouty na naszych metodach.
Jest też microprofile JWT, to jest od JSON Web Token i to jest taki schemat pracy, w którym request niesie ze sobą token, który zawiera na przykład takie rzeczy jak rolę użytkownika i jest ten token podpisany przez serwer, który go wystawił. To jest jakiś tam zaufany serwer i wtedy każdy z serwisów, który procesuje taki request, może sobie sprawdzić podpis tego tokena, nie sięgając do tego serwera. Także wtedy może go sprawdzić dużo szybciej i działać sobie z nim. Kolejną specyfikacją jest microprofile open tracing. To jest do distributed tracing, czyli jak open tracing dodamy do naszej aplikacji, no to wtedy ona zacznie wysyłać taką informację, ile czasu request spędził w danym systemie do na przykład Jagera. I w takim Jagerze też można sobie zobaczyć właśnie, co się działo z poszczególnymi requestami. To też mam zamiar pokazać wam na demo, jak wszystko dobrze pójdzie. Też jest coś takiego, co się nazywa microprofile metrics, to jest do wystawiania metryk z aplikacji. Domyślnie tam można zobaczyć takie rzeczy jak statystyki garbage collectora, jakąś informację o wątkach i tego typu rzeczy, ale można też w łatwy sposób dołożyć swoje metryki do tego i możemy zbierać te informacje na przykład przy pomocy Prometheusa. Następną specyfikacją jest taką dosyć prostą, jest microprofile health, które dodaje endpointy do sprawdzania stanu aplikacji generalnie. To jest bardzo fajne, jak się pracuje na przykład z Kubernetesem, bo można używać tego do liveness i readiness probe w Kubernetesie i wtedy Kubernetes wie, kiedy może zacząć przekazywać ruch do naszej aplikacji. Też są specyfikacje, które odnoszą się do programowania reaktywnego. To jest reactive messaging i context propagation na przykład. Reactive messaging pozwala na rozmawianie z Kafką, MQTT, AMQP, i to właśnie w taki reaktywny sposób. Natomiast context propagation pozwala propagować kontekst taki jak na przykład hibernatową sesję do asynchronicznego wywołania. Generalnie możecie sobie przejrzeć listę tych rozszerzeń, które się nazywają extension dla Quarkusa na code Quarkus.io. Tam można sobie wygenerować aplikację, sobie wybrać, która nas interesuje. Poza tymi funkcjonalnościami, takimi możliwościami, które Quarkus daje, jest też pomyślane od początku jako coś, co ma dawać radość w pracy, więc duży nacisk położono na produktywność pracy. No i tak na przykład jest taki specjalny tryb, w którym można uruchomić Quarkusa i wtedy uruchamiamy Quarkusa i tak naprawdę nie musimy go przebudowywać ręcznie i uruchamiać ponownie, tylko on sobie wykrywa zmiany w kodzie, które my robimy, rekompiluje te klasy, które zmieniliśmy, albo te resursy wykrywa i automatycznie się restartuje pod spodem. Dzieje się to bardzo szybko, także to też zobaczycie na demo, jest naprawdę wygodne. I to działa tak, że ten restart nie dzieje się po wykryciu zmian od razu, tylko jak przychodzi request do aplikacji, to on sobie wisi na chwilę, wtedy Quarkus, jak były zmiany, przekompilowuje to, co było zmienione i wpuszcza request dalej. Dobra, development mode ma jeszcze takie ciekawe rozszerzenie, które nie jest zbyt duże, ale też jest pomocne, że nasłuchuje na debuggera na porcie 5005 automatycznie, czyli też nie trzeba nic restartować, żeby tego debuggera włączyć. No i generalnie to sprawia, że nie mamy już tych przerw na kawę, kiedy możemy sobie odpalić kompilację, pójść zrobić kawę, ale do tych przerw na kawę wrócimy. Następną rzeczą jest to, że Quarkusowe aplikacje, to tak w sumie jak większość tych nowoczesnych frameworków, nie musimy ich konfigurować, dopóki nie robimy czegoś jakiegoś specyficznego, jak na przykład rozmawianie z bazą danych czy coś takiego. To generalnie tam Quarkus konfiguruje różne rzeczy sam z siebie, takie, do których łatwo jakieś domyślne wartości wybrać było. I
Konfiguracja jest w jednym pliku, także wszystko jest w jednym, nie trzeba konfigurować różnych rzeczy gdzieś tam po różnych miejscach. I jest to też kompatybilne z kolejną specyfikacją microprofile'a, która się nazywa microprofile config i to sprawia, że możemy sobie nadpisać te propertiesy konfiguracyjne, na przykład zmiennymi środowiskowymi albo propertiesami, system properties. Można też dokładać swoje własne takie źródła konfiguracji, co się nazywa config source, microprofile config. No i też Quarkus daje rozszerzenia do testowania, jest rozszerzenie dla JUnita 4, 5. Co ciekawe, też dostarcza narzędzi do testowania tego trybu natywnego, nie? Ale to z trybem natywnym trzeba uważać trochę, bo to jest tak, że nie możemy sobie dobrać się do jakiegoś bina i wywołać na nim metody, to jest takie testowanie z zewnątrz. Quarkus tylko zapewnia nam, że on nam uruchomi tą natywną binarkę w odpowiednim momencie i potem zamknie, ubije. Nie? No dobra, zajrzyjmy trochę pod spód, co tam się dzieje. Więc tak jak już wspominałem, mamy ten tryb natywny od Grala przez subset VM. No i generalnie skąd się biorą te zyski takie, że zużywamy dużo mniej pamięci i generalnie jest to wszystko dużo mniejsze? Głównie to jest dzięki dead code elimination, czyli wszystko, co nie jest używane, jest wywalane. Wszystkie klasy, których Graal uzna, że one nie są używane przez nasz program, one nie znajdą się w tej natywnej binarce. Nawet metody z klas, które są używane, jeśli metoda czy tam pole nie jest używane, to i tak go nie będzie. No i zysk całkiem jest momentami duży. Na przykład słyszałem, jak lead Hibernate'a mówił, że jest bodajże kilkaset klas, które zajmują się tylko rozmawianiem z oraklową bazą danych w Hibernate'cie, więc jak używamy Hibernate'a na przykład z Postgresem, to tych klas w ogóle nie potrzebujemy, możemy je wyrzucić, nie? I subset VM i ta natywna kompilacja to jest też moment, kiedy mamy przerwę na kawę, bo to trwa długo. Trwa długo i potrzebuje dużo RAM. No poza tym, że trwa długo i potrzebuje dużo RAM-u, też ma swoje jakieś tam ograniczenia i na przykład jeśli chcemy używać refleksji, no to musimy zarejestrować te klasy, dla których chcemy używać refleksji uprzednio. Na przykład nie ma dynamicznego ładowania klas. Jest jeszcze kilka innych różnic czy rzeczy, których nie można robić z tym trybem natywnym, no, ale Quarkus dostarcza generalnie narzędzi do jakiegoś radzenia sobie z tym. Także z jednej strony Quarkus to taki full stack framework, a z drugiej strony jest to takie narzędzie do tworzenia rozszerzeń, które pozwalają dostosować biblioteki, frameworki do działania w trybie natywnym. I na przykład Quarkus skanuje class path w build time'ie zamiast w runtime'ie, dostarcza sposobów do rejestrowania refleksji, no i jak dostosowania tej eliminacji kodu. Tam jest też tak, że domyślnie resursy też nie są w tej binarce uwzględniane, też można to jakoś tam Quarkusem obejść. Także i tak jakby się trochę odsunąć, tak widok z lotu ptaka na Quarkusa to wygląda tak, że są jakieś tam rozszerzenia. Rozszerzenia używają Quarkus Core'a, który im pozwala właśnie działać z Graal VM-em i te rozszerzenia, na przykład REST Easy do wystawiania RESTA, czy Hibernate i te microprofilowe wszystkie rzeczy. Quarkus Core z kolei opiera się na Yandexie czy Yandexie. To jest coś, co do indeksowania klas, adnotacji i takich rzeczy. Jest tam też Gizmo pod spodem, to jest taka biblioteka do manipulacji bytecodem, no i korzysta też z Graala. Jest też Arc obok. Arc to jest takie narzędzie do dependency injection, napisane specjalnie dla Quarkusa. No, generalnie taki na przykład Weld, który jest implementacją CDI, czy sam Spring, one wszystkie korzystają mocno z refleksji do robienia tego, a Arc stara się robić to wszystko
w czasie budowania, nie korzystając z refleksji. No i tak jak już też wspominałem, Quarkusa można uruchamiać na normalnej wirtualnej maszynie Java albo w trybie binarnym, natywnym. Na wirtualnej maszynie Java nadal zyskujemy dużo, ze względu na to, że staramy się robić jak najwięcej rzeczy w czasie kompilacji, a nie w czasie w runtime. Teraz chciałbym przejść do demo, chyba że macie jakieś pytania jeszcze do tego. Generalnie chciałem powiedzieć to na początku, przepraszam, ale jak macie jakieś pytania, to chętnie odpowiem jakby na bieżąco. Więc pytanie było, czy jak odpalę na GraalVM, to muszę coś jeszcze specjalnego robić, czy rozszerzenia, czy extensions zajmują się tym same. Tak, no generalnie cała idea tych extensions jest taka, żeby dostosować ten framework, który tam pod nimi siedzi, czy jak na przykład jest rozszerzenie do Hibernate'a, to Hibernate'a, do działania na Graalu. No i też do tego trybu development mode, nie? Żeby można było restartować szybko aplikację. No dobra, to przejdźmy do demo. Na demo zrobimy mały kawałek takiego systemu, takiej wyszukiwarki, gdzie będzie można sobie wpisać jakiś tam termin do wyszukiwania, jakieś query i wyszukiwarka do query podzieli na keywordy i dla nich dopasuje adresy stron i nam je pokaże, a dodatkowo pokaże nam ogłoszenie, spersonalizowane ogłoszenie na podstawie tych query, które do tej pory wywołaliśmy. I to będzie wyglądać tak, czy są trzy takie mikroserwisy, jeden to jest front, czyli to, co nam wyświetla stronę, on wysyła zapytania użytkownika do Search Engine, który z kolei konsultuje się z bazą danych, żeby dopasować do słów z zapytania odpowiednie wyniki i też przekazuje te zapytania do kawkowego topiku, a z tego kawkowego topiku zapytania odczytuje następny serwis, który na ich podstawie tworzy ogłoszenie. I zakodujemy na żywo Search Engine. Jak będę miał za dużo czasu i będziecie chcieli, to mogę wam pokazać też te pozostałe kawałki, ale za dużo się nie różnią. Generalnie kod do tego można sobie znaleźć pod tym linkiem, który teraz widać na slajdzie. Dobra. Czy teraz mnie dobrze słychać też? Super. Ponownie zachęcam do tego, żeby się przesunąć do przodu, jak ktoś chce widzieć, co tu się będzie działo, bo wydaje mi się, że może być z tym problem. Dobra, to zacznijmy od tego, żeby stworzyć Quarkusowy projekt. Jak widzicie, mam pusty katalog i stworzyć Quarkusowy projekt mogę przy pomocy Quarkusowego Mavenowego plugina. Jest też taki plugin do Gradla generalnie, ale ja jestem bardziej Mavenowy, więc używam tego. No i jest taki goal w tym pluginie, który nazywa się Create i tworzy projekt. I generalnie mógłbym po prostu skończyć na tym Create, na wywołaniu tego pluginu, ale chcę dodać jedno rozszerzenie już tworząc projekt, żeby potem nie musieć go dodawać, więc dodałem tutaj extensions i nazwę rozszerzenia. Plugin zapyta mnie o group ID, artifact ID i tak dalej. To niech to będzie com example search, wersja domyślna i też od razu mnie pyta, czy chcę wygenerować jakiś restowy resource. Niech będzie, że chcę, niech nazywa się search resource. Dobra, i pod ścieżką search będzie dostępny. Projekt został wygenerowany, otwórzmy go tutaj. Dobra. Jak się otwiera, to w czasie, kiedy się otwiera, pokażę wam najpierw POM-a. POM, czyli ten konfiguracyjny plik Mavena, na początku ma jakieś tam propertiesy. Pierwsza istotna rzecz tutaj to jest Quarkus BOM. BOM to jest generalnie taki POM, który
definiuje wersję dla zależności. Można go sobie zaimportować do swojego projektu i wtedy nie będziemy musieli ręcznie definiować wersji zależności, które tutaj mamy. I tutaj poniżej mamy dependencies, jest Quarkus REST Easy do wystawiania RESTA, dwie testowe zależności i Quarkus REST Easy JSON-B to jest do tego, żeby móc przez tego RESTA operować JSON-em i to jest to, co ja poprosiłem ten plugin, żeby został dodany. Dobra, otworzyło się. Poza tym to, co zostało wygenerowane, to oczywiście ten endpoint, o który zostałem zapytany. On pod ścieżką search zwraca po prostu hello, ale zostały wygenerowane też dwa Docker file. Jeden do uruchamiania, do stworzenia obrazu dockerowego, który pozwoli nam uruchomić kontener z Quarkusem działającym na wirtualnej maszynie Java, a drugi do trybu natywnego. I też jak sobie spojrzymy do tego niżej trochę, to tu mamy Quarkus Maven plugin, który nam buduje normalnego jara, ale mamy też zdefiniowany profil native, który znowu używa Quarkus Maven plugin do wygenerowania tej natywnej binarki. No i tam jest coś też do testów tej natywnej binarki. Dobra. Mamy też Application Properties, to jest to miejsce, gdzie konfigurujemy projekt. No to zobaczmy, jak to działa. Żeby uruchomić Quarkusa w trybie development, robię quarkus:\dev, muszę projekt chociaż raz skompilować wcześniej, dlatego tak zrobiłem. Uruchomiłem, nie działa. Nie działa dlatego, że ja sobie już uruchomiłem wcześniej ten search na porcie 8080, a domyślnie Quarkus działa na 8080, czyli potrzebuję jakiejś konfiguracji. No to zrobię Quarkus HTTP port 8180 i spróbuję jeszcze raz. Zmiana portu to jest jeden z niewielu przypadków, kiedy Quarkusa muszę zrestartować. Podobnie jest z dodawaniem rozszerzeń, ale generalnie teraz już nie powinienem, przez dłuższy czas nie będę musiał tego robić. Więc tak, ja bym chciał tutaj operować na JSONie, więc sobie zmienię na JSON z tego TextPlain, które było. Może w ogóle najpierw powinienem wam pokazać, że to działa, czyli zróbmy curl localhost 8080 search 81, przepraszam. 8180. Czy jak zmienić tą czcionkę tutaj, to jest nadal widoczne? To super. Dobra, tylko to, co ja bym chciał tam zwracać, to nie jest jeden string, tylko lista stringów, więc zrobię sobie list of string i tutaj będzie lista, to zróbmy as list. Dobra. I mam teraz listę. Nic nie musiałem przebudowywać ręcznie, startować ponownie i mogę tak sobie jechać dalej. Także front przekazuje zapytania do tego serwisu przez query paramy, więc muszę zdefiniować dla user ID, string user ID i dla zapytania to będzie query. Dobra. Tak, żeby tylko sprawdzić, czy to działa, czy przekazywanie działa, to ja zwrócę sobie to user ID i query po prostu z tego serwisu. Wywołałem, zwróciło się null, na razie wygląda to dobrze, bo nie przekazałem ani user ID, ani query, no to dodajmy user ID, niech będzie Michał, a query na przykład awesome działa. Okej, rozebrało się na kawałki, znaczy nie rozebrało się, tylko się wypisało. Teraz będziemy rozbierać na kawałki, weźmy, tak naprawdę z tego, to query muszę rozebrać na keywordy, żeby je potem zmapować na jakieś adresy stron, więc będę potrzebował, zrobię z tego listę stringów, niech to się nazywa keywords, niech to będzie lista powstała z tego, że zrobię query, split i podzielę sobie to w ten sposób. Cokolwiek, co nie pasuje do wyrazu, niech będzie tak i zwrócę teraz keywords tutaj, żebyśmy zobaczyli, czy się dobrze dzieli.
No i się podzieliło. Fajnie. Teraz chciałbym zmapować te słowa kluczowe na strony, więc do tego, tak jak pokazywałem na obrazku, chciałem zaprzeć z bazy danych. Czyli potrzebuję jakichś nowych rozszerzeń, bo na razie nie mam do tego rozszerzeń. Powiększę to na chwilę. Quarkusowy plugin pozwala nie tylko na stworzenie projektu, ale też na dawanie rozszerzeń, ale też ma taką opcję, żeby wyświetlić wszystkie możliwe rozszerzenia. To się robi przez Quarkus List Extensions i można sobie zobaczyć, jakie możliwe są rozszerzenia. Mnie interesuje Quarkus Hibernate ORM Panache. To jest ten Hibernate z fajnymi dodatkami, czyli zrobię mvn Quarkus add extension i będę potrzebował jeszcze driver do Postgresa. Dobra. 2 rozszerzenia dodano. Dodanie rozszerzeń to nie jest żadna magia, to polega na tym, że w POM-ie po prostu pojawiły się 2 nowe zależności, Quarkus JDBC PostgreSQL i Quarkus Hibernate ORM Panache. Żeby rozmawiać z Postgresem, już niestety potrzebuję jakiejś konfiguracji. No to konfiguracja generalnie wygląda tak. Mamy URL, bazy danych, sterownik, username i hasło, czyli generalnie to, czego byśmy się spodziewali. No i dodatkowo dodałem sobie taką opcję, żeby bazy danych usuwać i tworzyć na nowo przy każdym restarcie aplikacji. Dzięki temu będę mógł sobie zmieniać moje encje jak chcę i będzie to mi w moim developmencie działać. No dobra, konfigurację mamy. Oj, nie wystartowałem tego jeszcze. Nie wystartowałem, ale tą konfigurację bazy danych mógłbym dodać już w czasie, jak Quarkus działa. Przepraszam, będziecie musieli mi uwierzyć na słowo z tym. Dobra, to teraz dodam sobie encję. Moja encja będzie się dziwacznie nazywać page keyword, bo mapuje stronę na keywordy. Już mi się tu za dużo rzeczy zrobiło, to je pozamykam. Dobra. I to jest normalna JPO-wa entity, tylko rozszerzę taką klasę, która nazywa się Panache Entity tutaj i tak naprawdę w mojej encji wystarczy, że zdefiniuję tylko to, co mnie interesuje, czyli keyword i public string page. I to jest wszystko, bo jak używam Panache Entity, to mi daje identyfikator. Dodaje mi też dużo ciekawych innych metod. Jakbym chciał stworzyć sobie jakiś inny identyfikator, na przykład jakiś biznesowy, to mogę rozszerzyć Panache Entity Base i dostać wszystkie fajne rzeczy od Panache bez tego identyfikatora takiego sztucznego. No dobra, no to przejdźmy do tego, żeby zmapować te keywordy na strony. Zobaczę jeszcze tylko, czy to działa nadal. Działa. I jeszcze zabezpieczymy program, dzielę query, więc generalnie mógłbym tu dostać null pointer exception, nie? Więc zróbmy tak, żebym go nie dostał nigdy. Jeśli query jest nullem i tak naprawdę jeśli user ID jest nullem, to też nie chcę nic robić z tym. To zwrócę pustą listę. Zobaczmy może też od razu tutaj, czy faktycznie mogę tu coś zrobić. Native Java, czy to się nam łączy? No i się połączyło, w sensie wyniki są widoczne tutaj. Nie są to te wyniki, które byśmy chcieli, ale jakieś tam są. Dobra, to teraz przejdźmy do tego mapowania keywordów na strony. I ja to mogę zrobić tak. Page keyword, dzięki temu, że dziedziczy z Panache Entity, daje mi metodę find, gdzie mogę po prostu powiedzieć, jaki chcę mieć filtr zastosowany. Nie muszę tutaj wstrzykiwać żadnego entity managera, ani hibernate'owej sesji. Mogę to zrobić po prostu w ten sposób i robię po prostu, że keyword to będzie wśród keywordsów, które sobie wcześniej przygotowałem. Dobra, i to sobie przypiszę do jakiegoś db query. To będzie typu page keyword.
I z DB Query mogę sobie wylistować wszystko, co jest w środku, mogę sobie pobierać wyniki strona po stronie, ale mogę też zrobić streama i to jest to, co mnie interesuje, bo ja bym chciał, tak naprawdę nie interesuje mnie cała encja, tylko interesuje mnie samo page z tego. Weźmy page, nie chcę duplikatów, więc zrobię distinct, no i zbiorę do listy wyniki. Dobra, zobaczmy. Pusta lista. Pusta lista jest dlatego, że nawet gdybym miał wcześniej coś tam w bazie danych, no to i tak przy reloadzie aplikacji Quarkus wszystko wywalił z bazy danych i utworzył tabelki na nowo. To generalnie wydaje się dosyć niewygodne do pracowania, jak tak się dzieje co chwilę. Na szczęście Quarkus daje możliwość stworzenia takiego pliku import SQL, w którym można wpisać jakieś tam zapytania, które chcielibyśmy, żeby były odpalone po takiej akcji. No i ja sobie takich zapytań trochę przygotowałem. No i zobaczmy, jak to będzie teraz. I teraz kilka adresów stron jest zwróconych. No to ja tutaj zapytajmy o native na przykład. No i mamy Quarkus i Micronaut zwrócone. Dzięki temu mapowaniu zauważcie, że znowu nic nie musiałem restartować, to się stało samo. No dobra, czyli generalnie możemy szukać Java, możemy szukać Awesome na przykład i coś nam się zawsze zwraca, ale nadal nie mamy tych ogłoszeń tu po prawej stronie. To dlatego, że tych zapytań użytkownika nie przekazujemy do tego topika, na którym nasłuchuje ten serwis, który ma przygotowywać ogłoszenia. No więc potrzebujemy jeszcze tego. Do tego będę potrzebował kolejnych rozszerzeń Quarkusowych. Potrzebuję rozszerzenia do Kafki i potrzebuję jeszcze rozszerzenie do Vertexa, zaraz wam powiem dlaczego. Dodało się Quarkus Small Array Reactive Messaging Kafka. Small Array to taki nasz projekt, w którym implementujemy te specyfikacje microprofilowe, czyli to jest tak naprawdę Microprofile Reactive Messaging i taki konektor do Kafki. No i Vertex. To teraz to uruchomię z powrotem i będę z tym działał dalej. Dobra. Znowu skoczymy do Application Properties i teraz zróbmy konfigurację dla Kafki. Kafka. Dla Kafki skonfigurowałem taki, powiedzmy, strumień, który nazwałem Search Terms. Powiedziałem, że konektor, który ma zostać użyty, to jest Small Array Kafka. Topik kawkowy nazywa się Queries. Podłącza się do localhost 9092 i to jest ten element, dla którego potrzebowałem Vertexa. To jest JSON Object Serializer od Vertexa. I jak zdefiniowałem sobie coś takiego, muszę pamiętać, jak to się nazywa, więc sobie skopiuję, to mogę teraz stworzyć coś, co się nazywa emitter. Emitter, niech on tam emituje JSON obiekty i nazwiemy go query emitter. I na nim muszę dać anotację channel. I coś takiego już pozwoli mi pisać do tego topiku. Czyli teraz chcę zrobić coś takiego. Query emitter send new JSON object i do tego JSON objecta wsadzę to, co tutaj do mnie przychodzi, czyli user ID i oj, tam miałem jakąś literówkę, nie? Dobra, user ID i jeszcze query. Dobra. No to spróbujmy to uruchomić. Coś się wywaliło, nie? Tutaj nie widać, co się wywaliło, bo konsola jest słaba, ale jak sobie wezmę coś takiego, to widać lepiej. Więc Quarkus, chciałem, żeby Quarkus usłużył mi jakiś request, ale zakodowałem źle, nie? Zapomniałem o średniku w linii 42, więc Quarkus zwraca mi ładny wyjątek, że mu się nie udało skompilować. Więc tutaj sobie dostawię ten średnik. I teraz też powinno śmigać. To zróbmy tak. Dobra, gdzieś tutaj mam. Tutaj mam sobie Kafka Console Consumer, który powinien mi wypisać to, co trafia do tego topiku, do którego piszę. O,
pojawiło się. User ID Michał wysłał query awesome Java i tu, no i wyniki zostały też zwrócone. Zobaczmy jeszcze, czy to zadziała nam tutaj na stronie. No znowu poszukajmy tego awesome, a co? I awesome zwróciło nam znowu Quarkus.io, ale ogłoszenie pokazało się reklama Townsend. A jak wpiszę tutaj Java, to mam dużo różnych wyników, ale też zaczęły pojawiać się inne ogłoszenia związane z Java. Dobra, to jest tyle, jeśli chodzi o takie, że tak powiem, twarde funkcjonalności, ale chciałem wam pokazać jeszcze kilka rzeczy, zwłaszcza, że mam jeszcze dużo czasu. Więc wśród tych rzeczy, które zostały nam wygenerowane razem z projektem, dostaliśmy również testy. I jest sobie test, który sprawdza, że ten endpoint search zwraca hello, co nam oczywiście nie będzie teraz działać, ale możemy to jakoś tam dostosować. I wystarczyło, że ma anotację Quarkus test i to generalnie możemy sobie uruchamiać w IDE. Zobaczmy, jak to tam zadziała. Dobra, zadziałało, wywaliło się, miało być hello, jest pusty wynik, no ale tego się spodziewaliśmy. I jest też test do testowania Quarkusowej aplikacji tej natywnej binarki. I on tak naprawdę, on rozszerza sobie ten test, który mamy dla normalnej JVM-ki, tylko ma anotację subset test, żeby odpalać to z natywną binarką. No to zmieńmy ten test, żeby przechodził, tu musi być tak. No i jeszcze może doróbmy jakiś test taki should return Quarkus for native na przykład. No i zapytajmy o native, czyli query parent będziemy mieć query i niech to będzie native, a user ID niech znowu będzie Michał. I tutaj chcemy, żeby wynik zawierał Quarkus, czyli contain string Quarkus. No i znowu możemy sobie to uruchomić tutaj. I tym razem zadziałało. Generalnie ten test taki w trybie natywnym też mógłbym uruchomić w IDE, ale musiałbym mieć zbudowaną binarkę wcześniej. Więc może uruchomię takie budowanie tutaj z tym trybem natywnym i jak mówiłem, to trwa trochę czasu, więc będziemy mieć czas na pytania. Mam nadzieję, że jakieś się pojawiły. Dobra. Uruchamiam budowę tego natywnej binarki i zauważcie, że nie podałem tylko tej nazwy tego profilu native, ale też podałem taki system property native image docker build equals true. Dzięki temu nie muszę sobie ściągać Graal VM-a lokalnie. Quarkus ściągnie odpowiedni dockerowy obraz i uruchomi budowę w tym obrazie. No dobra, to się będzie chwilkę budowało. Czy macie jakieś pytania? Tak? Nie do końca rozumiem drugie pytanie, ale najpierw odpowiem na pierwsze, a potem spróbuję dopytać o drugie. Więc pierwsze pytanie było, czy springowe anotacje są bez Spring DI pod spodem? Tak, to jest takie podstawowe wsparcie, one są po prostu tłumaczone do CDI-owych anotacji. To jest jakby CDI, to jest coś takiego powiedzmy natywnego dla Quarkusa, ale żeby ułatwić
przechodzenie czy rozeznawanie Quarkusa dla użytkowników, którzy znają tylko Springa, to takie jest podstawowe wsparcie dla tych springowych adnotacji, czyli można używać auto-while zamiast inject albo tych adnotacji definiujących scopy też springowych, ale nie ma pod spodem Spring BI. A drugie pytanie... Tak. Tak. W sensie, żeby serwer cały czas chodził i... Mhm. W tej, na ten moment nie, ale wydaje mi się, że też ten czas, który widzieliśmy w IDE, to był też czas na idei, które ona sobie trochę zmarnowała na rozglądanie się, czy nie musi nic przekompilować, czy coś. Jak ten test jest uruchomiony w Mavenie, to jest to trochę szybciej. Ale nie, tak, na ten moment nie można nic takiego zrobić z testami. Dobra, zbudowało się i jak tu widzicie, został uruchomiony ten Native Search Resource IT Test i przeszedł z natywną binarką. No i mamy teraz mamy runnera normalnego javowego do działania na JVM-ce i jest też coś, co zawiera całą naszą aplikację i co możemy uruchomić natywnie, czyli możemy zrobić sobie tak i też możemy sobie tutaj działać. I zadziałało to też z Kafką na przykład. Dobra. Co bym chciał wam pokazać, korzystając z tego, że jeszcze mam czas, to bym chciał wam pokazać kilka rzeczy związanych z microprofilem. Chyba że macie jakieś pytania, to pytajcie się. Słusznie? No, pracuję. Nie mamy oficjalnych planów, które by powiedziały, kiedy będzie release date finalnej wersji, ale pracujemy nad tym i no, będzie szybciej niż dalej na pewno. Są już firmy, które używają tego produkcyjnie do jakichś takich ważnych zastosowań, to bym się na ten moment tego bał. No, nie zalecamy tego, dlatego jest to wersja 0.24 aktualnie, a nie tam jakieś 1.0, nie? Jakieś jeszcze pytania? Tak? Szczerze mówiąc, nigdy nic nie robiłem z Micronautem. Wiem tylko tyle, że taki projekt istnieje i też jego targetem jest między innymi możliwość uruchamiania tego wszystkiego natywnie, ale jeśli dokładnie chodzi o funkcjonalności, jakich on dostarcza, a jakich my dostarczamy, no nie wiem za dużo o Micronaucie, także niestety. Przepraszam, nie usłyszałem pierwszej części pytania. Wydaje mi się, że gdzieś coś widziałem dotykającego tych tematów, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć, niestety. Sorry. Jakieś jeszcze pytania? Okay. Dobra, to was trochę ponudzę jeszcze tym kodem.
Będzie więcej konfiguracji niż kodowania, więc tak. Tak jak pokazywałem, MicroProfile ma specyfikację na przykład do wystawiania informacji o metrykach i do tracingu, więc ja od razu sobie dodam wiele takich rozszerzeń i wam szybko pokażę, jak to wygląda w praktyce. Quarkus add extension i to będzie tak, tracing, OpenAPI, metrics i może jeszcze health. Dobra. Może od razu wrzucę konfigurację Jaegera, bo tutaj. Dobra. OK, wystartowało. Więc tak, dodałem MicroProfile metrics na przykład i dzięki temu moja aplikacja zaczęła wystawiać informacje o metrykach różnego rodzaju. Jak zrobię sobie, poproszę o te metryki, to dostanę coś takiego. Oj, może jeszcze raz spróbujmy tak. Mam jakieś takie informacje o tym, ile załadowano klas, rzeczy związane z garbage collectorem, z procesorem, z użyciem pamięci i tak dalej. To dostaję za darmo, ale mogę sobie dodać do tego jakieś moje rzeczy do tych metryk i na przykład mogę sobie zliczać zapytania, które obsłużył mój system, czyli zrobię sobie jakieś takie static final, atomic integer, query count, atomic integer od 0 i który będę zwiększał przy każdym zapytaniu, query count i mogę, dla tego MicroProfile Metrics wystarczy, że ja sobie dodam metodę, która będzie zwracać tą wartość, get query count i dodam nad nią adnotację gauge, to się chyba czyta. I tu muszę wyspecyfikować, jaka jest jednostka tego, to niech będzie queries. I niech to zwraca query count get. I teraz jak sobie wykonam jakieś zapytania, na przykład będę pytał o native albo awesome, to wtedy i poproszę o metryki, to wśród tych różnych metryk, które tu dostanę też metryki związane z aplikacją i to jest query count tutaj. Mógłbym nadać jakąś inną nazwę temu, domyślnie nazwa to jest nazwa klasy, kropka, nazwa metody. Dobra. OK, pytanie było takie, gdzie się unit pokazuje, więc to jest JSON-owy format metryk, ale też jest format prometheusowy, który wygląda tak i podejrzewam, że on jest gdzieś tutaj. Query count. I tutaj w typie, znaczy w nazwie pojawia się query. To jest taki format, który właśnie serwer prometheusowy potrafi sobie przeczytać i uwzględnić naszą aplikację w swoich statystykach, ale jest mniej czytelny dla człowieka niż JSON. To jest, jeśli to by było tyle, jeśli chodzi o metryki, można dodawać różne inne metryki, które nie liczą się nawet tak prostoliniowo i to dosyć ciekawie wygląda. Następna rzecz, którą dodałem, to jest OpenAPI i OpenAPI dodane do naszego projektu wystawia na endpoincie OpenAPI informację, że mamy jeden endpoint, jedno path, obsługujemy search, obsługujemy tam get method i przyjmujemy parametry query, user ID, oba są typu string, no i zwracamy 200 i zwracamy JSON-a, który zawiera listę stringów. Tutaj jest zdefiniowana ta lista stringów. To jest OpenAPI. Co jeszcze dodałem? Na pewno dodałem tracing, to wam pokażę tracing teraz. Generalnie to moje poprzednie, te aplikacje, które już tu wcześniej włączyłem, miałem podpięte do Jaegera
localhost 1.6, dobra. No dobra, to spróbujmy, zobaczmy, co tu się dzieje. Mam front local i mam metodę search i dla niej poszukam, co Jaeger nam zebrał. No i tu mam informację, że moje zapytanie do tego frontu, to co, jak pytałem go o OSM, obsługa jego zajęła 28 milisekund, z czego 26 milisekund to było wywołanie geta na search local, a w samym searchu, czyli w tym, co tam live kodowaliśmy, obsługa zajęła 7 milisekund. Tak to wygląda. Aha, jeszcze mówiłem o tych endpointach, które pomagają w Kubernetesie. To jest generalnie help. Jak wyłamy coś takiego, to jest taka informacja, ale też są specyficzne endpointy dla liveness i readiness, czy jest health live i health ready, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, to jest tyle, ale do tych checków też możemy dodać coś swojego, wtedy informacje z tego będą się nam wyświetlały. To, co wystarczy zrobić, to dodać sobie jakąś klasę my health check na przykład. I tą klasą zaimplementować health check i dodać informację, czy to jest od liveness, czy od readiness. No to niech załóżmy, że to jest od liveness i tu implementujemy jedną metodę, która zwraca jakiś tam health check response. I możemy zwrócić state up albo down, niech będzie up i jakąś tam mapę parametrów. Jak teraz zapytamy, czy aplikacja żyje, to jest żyje i ma dodatkowy check na my health check, tak jak tam miała dodatkowy check na bazę danych, który prawdopodobnie Quarkus dodał sam z siebie, dzięki temu, bo jest świadomy tego, że gada z Postgresem. A jak to zrobię down, to wtedy wychodzi na to, że aplikacja leży. No generalnie to chyba nie chciałbym was jakoś zanudzać bardziej. Jeśli macie jakieś pytania, to chętnie na nie jeszcze odpowiem. Ktoś ma jakieś pytanie? Czy... Tak? Dobra, będzie chociaż do mikrofonu będzie słychać. Od pana Marcina. Co z programowaniem reaktywnym, możliwość dołączenia springowego reaktora? Czytałem, że się da. Czy powiesz coś więcej? Nie sądzę, żeby się udało Spring Reaktora do tego dołączyć, ale no, nie wiem, Quarkus bardzo dynamicznie się rozwija, troszeczkę, mamy już dosyć sporo kontrybucji spoza Red Hata też, nie wiem, na pewno reaktywnie można programować z Vertexem, to jest... Pytanie było, czy przewidujemy obsługę Quarkusa dla innych języków. W tym momencie no Java jest naszym takim podstawowym językiem, jest też rozszerzenie dla Kotlina. Nigdy nie używałem, nie wiem jaka jest jego stabilność, ale to już jest od dawna, także podejrzewam, że to już jakoś tam w miarę się daje używać. Gdzieś wydaje mi się, że widziałem rozszerzenie dla skali nawet, ale to jakaś tam zupełnie nie wiem jak to wygląda. No. Tak? Ja mam jeszcze pytanie o te dlaczego, czy to podlega podobnym ograniczeniom jak te natywne podstawy dwie mody, czyli jak nie podmieniamy kodu w ramach zmiany metody, tylko na przykład dodamy nową, to czy na przykład wtedy będzie wymagało restartu serwera aplikacyjnego, tak jak to jest w Springu. Właśnie to wynika z ograniczeń podstawowych. Pytanie było, czy
Jak na przykład dodajemy metody, robimy coś takiego, czego nie można zrobić przez normalny debugera, tak? Czy to będzie wymagało zrestartowania serwera pod spodem i będzie przez to wolniej. Generalnie to jest, tak technicznie to jest tak, że każdy taki restart, jeśli dobrze rozumiem, wywala class loader z klasami użytkownika zawsze. Nawet jak jest to jakaś taka mniejsza zmiana. Także generalnie będzie działać to tak samo szybko. Po prostu Quarkus jest bardzo szybki i możemy tak to mocno zrobić, no bo działa to szybko. Nie? To się restartowało generalnie tak szybko. Jedyna rzecz, to znowu, to jest tak, jak ja to rozumiem, nie? Jedyna rzecz, która tam stoi cały czas, to jest ten Vertex, jego kawałek, nie wszystkie handlery, które u niego są zarejestrowane, ale ten kawałek Vertexa, do którego trafia request i wtedy Quarkus on sobie sprawdza, co się pozmieniało, rekompiluje to, co trzeba i wtedy restartuje to, co trzeba i wtedy puszcza ten request dalej, nie? No, nie widzę więcej pytań. Także dziękuję bardzo za uwagę. Jakbyście chcieli wiedzieć trochę więcej, to na stronie Quarkus.io staramy się robić dobrą dokumentację. Jesteśmy na Zulipie, tam można złapać ludzi, którzy nad tym siedzą, na Twitterze @Quarkus.io. Jakby ktoś chciał mnie obserwować, to też jestem na Twitterze, ale rzadko tweetuję. No. Dziękuję bardzo. Ja Ci, Michał, bardzo dziękuję za prelekcję i jeszcze tak organizacyjnie teraz jest takie 15 minut przerwy na odprężenie, przekąski, możecie się napić kawy, herbaty i za 15 minut wracamy na ciąg dalszy.
Okej. Powoli prosiłabym o zajmowanie miejsc z powrotem, bo mamy tutaj drugą super prelekcję. Także poczekam jeszcze chwilkę. Okej, super. Dobrze, no to teraz w takim razie zapraszam Was na drugą część. Tym razem Włodek będzie nam tutaj prezentował następną prelekcję. I tak samo jak poprzednio, pewnie w trakcie się pojawią jakieś pytania, to tutaj pewnie do Włodka proszę kierować. Włodek będzie odpowiadał w trakcie. Na końcu też będzie Q&A. Jeżeli się pojawią jakieś pytania na żywo, to również będziemy je tutaj głośno mówić. I na samym końcu zapraszamy Was bardzo serdecznie na jeszcze networking, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Także jak będziecie mieli jeszcze czas, to jak najbardziej możecie jeszcze chwilę z nami zostać. My chętnie odpowiemy również na każde z Waszych pytań. To Włodku, oddaję Ci w takim razie mikrofon. Dziękuję, witam wszystkich serdecznie. W jednej ręce mikrofon, w drugiej zmiennik do slajdów. Zaczynamy piramidę refaktoryzacji. Jestem Włodek Krakowski. Prowadzę swoją firmę, która dostarcza szkolenia z zakresu jakości kodu, głównie z poprawiania tej jakości poprzez różne techniki refaktoryzacji. W przeszłości prawie 20 lat spędziłem w różnych korporacjach, byłem programistą, jak większość zapewne, albo prawie wszyscy dzisiaj na sali. Kiedyś młodszym, później starszym, później kierowałem zespołem i przez te kilkanaście lat obserwowałem, jak to jest z tą jakością kodu, czemu ona jest taka, a nie inna, co wpływa na to, że ten kod bardzo szybko staje się brzydki, nieczytelny, co można zrobić, aby to co nieco poprawić. W związku z tym parę lat temu rozpocząłem prowadzenie szkoleń z refaktoryzacji. Po drodze poprowadziłem tych szkoleń, myślę, ponad 100, więc przeszkoliłem, myślę, że ponad 1000 programistów. I prowadząc te szkolenia dochodziłem do różnych wniosków, różnych obserwacji, robiąc to coraz nowsze odkrycia. I jedno z tych właśnie odkryć to temat dzisiejszego talka, czyli piramida refaktoryzacji. Generalnie tematowi refaktoryzacji jest poświęconych niewiele książek. To są dwie najważniejsze. Wszystkie inne, które znajdziecie, są lepszą bądź gorszą kopią tych dwóch. Pierwsza z nich, ta po lewej stronie, Refactoring Martina Fowlera, pierwsze wydanie 20 lat temu, reedycja w zeszłym roku i druga wydana parę lat później, w połowie lat 90., refaktoryzacja do wzorców Joshua Keriewskiego. Przyjrzyjmy się troszeczkę bliżej tym dwóm książkom. Pierwsza z tych książek to refaktoryzacja Martina Fowlera. W sumie ta książka to ogromny katalog przekształceń refaktoryzacyjnych. Co zrobił Martin Fowler? Nie powiedziałbym, że coś odkrył, ale zauważył i zrobił katalog najbardziej znanych 70 kilku przekształceń refaktoryzacyjnych. Aczkolwiek trochę ta książka jest encyklopedią. Na początku rzeczywiście przez pierwsze 40 kartek znajdziemy jakiś przykład, gdzie autor prezentuje refaktoryzację, a potem już rozpoczyna się encyklopedyczny katalog. No i pojawia się wtedy pytanie, czy łatwo z katalogu nauczyć się refaktoryzować? Albo to pytanie może zabrzmieć inaczej. Uczymy się angielskiego. No i mamy przed sobą słownik Longmana. Słówka angielskie wyjaśnione po angielsku. Czy z takiego słownika można nauczyć się angielskiego? Można. Wszystko zależy, tak? Zależy od czego? Od poziomu naszego angielskiego, tak? Jak on jest w miarę wysoki, no już idzie. Jak jesteśmy początkującymi, zapewne będzie bardzo trudno. I tak jest właśnie z tą książką. Parę lat później po wydaniu tej książki Joshua Keriewski pociągnął temat znacznie dalej. I na podstawie swoich wyników przeróżnych spotkań refaktoryzacyjnych, które prowadził, wydał książkę Refaktoryzacja do wzorców. Książka ta zawiera 20 kilka przykładów do refaktoryzacji kilkunastu wzorców. Aczkolwiek w tej książce te wszystkie przykłady są już niejako przygotowane do tego,
żeby pójść z mniejszego bałaganu w stronę danego wzorca. To strategii, to komendy, to wzorca stanu i tak dalej. I znowu pojawia się pytanie, czy łatwo taką książkę, w której przykłady już niejako są przygotowane, że damy radę pójść do wzorca stanu z tego kawałka kodu, czy łatwo taką książkę użyć w naszej codziennej pracy? I znowu różnie to bywa, ponieważ najczęściej co mamy w naszym kodzie? Mniejszy bądź większy bałagan, tak? Wiadomo. Nigdy, rzadko mamy czas na jakość, klient czeka, więc biegniemy z kodem, żeby jak najszybciej skończyć. I pomiędzy tymi 3 książkami, a szczególnie pomiędzy pierwszymi 2, myślę, że możemy wyróżnić taki koncept, który ja nazwałem piramidą refaktoryzacji. Przyjrzyjmy się bliżej. Jak zerkniemy, no to niby banał. Tak, na dole flow, powyżej metody, klasy, wzorce, architektury. Aczkolwiek jest to piramida i zauważcie, że wyższe warstwy są oparte o warstwy niższe. Przez to chciałem zaznaczyć, że nie możemy narzekać, że nie mamy wzorców na przykład, a tu by się przydał wzorzec stanu, a może ogromną klasę można by wydzielić na kilka strategii. Nie da się zadbać o wyższe warstwy, jeżeli codziennie, każdego dnia nie dbamy o warstwy niższe. Flow. Najniższa warstwa. Otwieramy klasę, patrzymy, co tam jest wśród tych kilku tysięcy, czasem ekstremalnie linii kodu i patrzymy. Śmietnik zmiennych lokalnych. Zagnieżdżone pętle, jedna w drugiej. Zagnieżdżone warunki. No i coś z tym trzeba zrobić. Dobrze przypatrzyć się. Po pierwsze, zrozummy, co tam naprawdę się dzieje. Obłóżmy testami i spróbujmy coś zmieniać. Być może na samym końcu metody jest jedyny punkt wyjścia. Nie za dobrze, no bo jak jest jedyny punkt wyjścia, to musimy zrobić doktorat w naszej głowie, co tam naprawdę się dzieje. Każdy branch, każdą ścieżkę przejścia w metodzie musimy mieć w głowie, ponieważ jest jeden punkt wyjścia. Jeżeli zrezygnujemy z tego pomysłu i wprowadzimy kilka punktów wyjścia, prawdopodobnie kilka zmiennych lokalnych będzie mogło zniknąć. Co więcej, być może wtedy rzeczy powiązane ze sobą znajdą się obok siebie. A jeżeli rzeczy powiązane ze sobą znajdą się obok siebie, to będziemy mogli je przerzucić do poszczególnych mniejszych metod. No i wtedy ta oryginalna metoda stanie się taką metodą szkieletem, która uruchamia pomniejsze metody i w ten sposób już łatwiej możemy zrozumieć, co się dzieje i przechodzić od ogółu do szczegółu. Jeżeli mamy metodę, która ma 1000 linii, no to robimy w głowie ten doktorat, żeby ten szkielet w głowie utworzyć. Co dalej? Kiedy mamy mniejsze metody, możemy zacząć nimi żonglować. Możemy je przerzucać pomiędzy klasami. Być może jakaś metoda, wróćmy na chwilkę do metod, być może jakaś metoda na przykład nie za bardzo pasuje do danej klasy, ponieważ widzimy poprzez listę parametrów, że głównie operuje na danych, które znajdują się w innej klasie, więc powinna taka metoda powędrować do klasy, która zawiera dane, których właśnie dana metoda potrzebuje. Więc klasy możemy dzielić na coraz mniejsze. Być może z danej klasy zauważymy, że mamy tam trochę pól, trochę metod, ale część metod korzysta z jednego zestawu pól, część metod z drugiego zestawu pól, więc klasę możemy podzielić na 2 części. Być może 2 klasy zawierają wspólną logikę, którą to możemy umieścić we wspólnej klasie bazowej dla tych 2 klas. No i jak klasy stają się coraz mniejsze, to możemy zacząć przypatrywać się relacją, w jaki sposób te klasy ze sobą rozmawiają i zadbać o to, żeby one rozmawiały nie bezpośrednio, znając siebie, tylko poprzez interfejsy, poprzez klasy bazowe i w ten sposób możemy zauważyć wyłaniające się wzorce projektowe. No i gdzieś tam na samym końcu, jak już mamy mniejsze klasy, zestawy interfejsów, możemy żonglować tymi klasami, przenosić je pomiędzy pakietami, pomiędzy modułami, być może pomiędzy bibliotekami i dochodzimy gdzieś tam na samym końcu do najwyższej warstwy architektury. Ale przecież nie jest tak, że codziennie zmieniamy architekturę w systemie, ale codziennie pracujemy nad klasami, metodami, jakimś flowem i codziennie możemy zadbać o tą najniższą warstwę, żeby móc spokojnie przechodzić do warstw wyższych. Jeżeli nie robimy tego codziennie, no to trudno jest narzekać, że nie mamy
żadnych wzorców, jest bałagan w kodzie, a żeby ten problem umieć rozwiązywać, to dobrze jest zaczynać od najniższych warstw. Piramida refaktoryzacji to brat bliźniak piramidy testów. No bo zauważcie, aby móc zrobić refaktoryzację gdzieś na jakimś wyższym poziomie kilku klas, zestawu klas, potrzebujemy bezpieczeństwa na poziomie testów, czyli jakichś testów integracyjnych, komponentowych. Jeżeli w projekcie mamy tylko jedna klasa równa się jedna metoda równa się jeden test, jedna klasa równa się jedna klasa testowa, często coś takiego można znaleźć w kodzie legacy, to ciężko będzie refaktoryzować większy kawałek, przenosić metody pomiędzy klasami, ponieważ wtedy będziemy musieli po chwili wyrzucać testy, pisać nowe. Jeżeli będziemy mieli trochę testów integracyjnych, komponentowych, to refaktoryzacja większego kawałka będzie łatwiejsza. Dobra, no to mikrofon do szklanki i próbujemy refaktoryzować trochę na żywo. Będziemy mieli projekt, który wyszukuje nam nieruchomości. Będziemy mieli wyszukiwanie, może poszukujemy mieszkania, może domku drewnianego na wsi, może jakiegoś pałacu. I za chwileczkę otworzymy projekt, który się składa praktycznie z dwóch klas. Klasy Real Estate Finder, która posiada poszczególne metody, oraz klasy, która reprezentuje daną nieruchomość. Spójrzmy, mamy sobie Real Estate Finder i cóż on posiada? Kilka metod, tak? Pierwsza metoda, chcę wyszukać nieruchomości, które mają nie więcej niż 70 m². Druga metoda, tak akurat historycznie były potrzebne, w związku z tym takie zostały napisane. Druga metoda, chcę wyszukać nieruchomości drewniane, ponieważ bardzo mam ochotę, odpowiada mi zapach drewnianego domu. Następnie pojawiła się metoda, w której chcemy połączyć te dwie rzeczy. Chciałbym poszukać domek drewniany, ale nie większy niż 150 m². W końcu, być może chciałem poszukać nieruchomości, które znajdują się w dużym mieście, a może chcę poszukać nieruchomości, które nie znajdują się w dużej metropolii, ponieważ smog mi trochę przeszkadza. Coś tam. - 30 sekund. Przerwa techniczna. I zobaczcie, nie mając jeszcze rysunku, ale nawiążę do tego, co wyświetlaliśmy przed chwilą. Co się stanie, kiedy dojdzie nowy parametr, na przykład winda, tak? Interesują nas nieruchomości, domki piętrowe, ale koniecznie z windą. Programista przychodzi, słyszy, Włodku, tutaj już wszystko jest. Wszystko jest, tutaj masz tylko i wyłącznie dodać jeden parametr, winda. Tak, nie. No to ile na to potrzebujesz, tak? 2 godziny. Wszystko tutaj jest. Co zrobi typowy programista, mało doświadczony? Dopisze kolejną metodę, tak? Najczęściej. I dopisze kolejną metodę tutaj. No i powie, tak było, tak? Taki design my tutaj mamy. To nie ja, to zespół. O co chodzi? Było 50 metod w tej klasie, ja dodałem 51. No to dlaczego do mnie pretensje? No i ten Ctrl-C, Ctrl-V to w sumie taka nasza strefa bezpieczeństwa, bo po co się nierzadko wychylać? Zrobię coś więcej, coś pozmieniam, coś popsuję, będzie na mnie. W związku z tym bezpieczniej dodać tą 51. Nierzadko. No ale projekt będzie puchnął. W związku z tym postarajmy się, aby puchnąć przestał. Mam nadzieję, że mnie słychać w miarę. Teraz jest ok.
Dobra, to otwórzmy, słuchajcie, mamy nasz interpreter. To jest klasa, możemy przeskoczyć, dobra, to jest nasza klasa. A teraz słychać? Dobra, to znaczy, że to powinno być na laptopie. Dobra. Albo potrzebuję pomocy technicznej, żeby mój mikrofon był bliżej. Dobra. Jest? I jak teraz? Dobra, to ja się tak schylę, będę się trochę garbić niestety. To potrzebujemy pomocy technicznej. Dobra, obsługa techniczna jest, działa. Dobra, jest. Dobra, mamy naszą klasę. Real Estate Finder. Cóż ona robi? Wyszukuje, tak? Wyszukuje poniżej pewnej wielkości, po materiale, który został użyty do budowy domu, po materiale poniżej pewnej nieruchomości, po umiejscowieniu nieruchomości. Mamy na przykład estate placement, tak? Możemy mieć nieruchomość w miasteczku, dużym mieście, na wsi. No i zauważcie, każda metoda w sumie jest bardzo podobna. Nawet programista nasz zatrzymał się na Java 1.4, jak widać, ale do streamów także dojdziemy. Czym się różnią pierwsza od drugiej metody? Praktycznie jedyna różnica to jest warunek. Tak? W tej metodzie nasz warunek to wyciągnięcie powierzchni nieruchomości, sprawdzenie, czy jest ona mniejsza od naszego kryterium. W poniższej metodzie jest bardzo podobnie. Jedyna różnica to sprawdzenie, z jakiego materiału jest zbudowana nieruchomość i następnie porównanie, czy to spełnia nasze kryterium. No i takich metod mogło być tutaj coraz więcej, no, ponieważ taki jest design. A skoro taki jest design, no to tak programujemy. Spróbujmy zrobić więc troszeczkę z nim porządku. Te dwie metody różnią się tylko i wyłącznie, jak już wspomniałem, tym warunkiem. Ten warunek możemy szybko wrzucić do jakiejś metody. Nazwijmy ją matches. Dobra, mamy naszą metodę. Dobra, gdzież ona jest? Jest tutaj. Jak taką metodę mam i ona sobie hula w pętli, zamieńmy while szybko Alt-Enter na for, chociażby, żeby troszeczkę się zbliżyć. Już jest Java 1.5, a była Java 1.4. Zauważcie, jeżeli taki warunek hula w naszej pętli, to pierwszy parametr zawsze jest taki sam. Drugi parametr zawsze jest inny. Więc być może, jeżeli taka metoda mogłaby zawędrować do jakiejś klasy, to taka klasa zapewne miałaby metodę, która sprawdza, czy dana nieruchomość spełnia nasze kryterium i z pewnością warunek stałby się polem w tej klasie. Nieruchomość byłaby parametrem tej metody, ponieważ za każdym razem jest inna. Spróbujmy więc stworzyć sobie taką klasę na szybko. Na razie stworzymy ręcznie, później pokażę jeszcze kilka sposobów, w jaki sposób możemy to zrobić inaczej. Czyli nasz warunek to jest below area, czyli mamy below area spec. Dobra, below area spec x equal to new below area spec. Dobra, mamy naszą klasę, klasa jeszcze nie istnieje. No to stwórzmy ją. Alt-Enter, Enter, klasa powstała. Na razie pusta, nic w niej nie ma. Chcielibyśmy tą metodę matches umieścić w tej klasie. No, nie możemy tego zrobić automatycznie, ale jeżeli zamiast parametru max building area ta metoda miałaby tą klasę, to metodę możemy bardzo szybko przerzucić do tej klasy. Co zrobić, aby metoda matches zamiast parametru max building area brała nasz parametr? No parametr brała nasz parametr, czyli specyfikację. No, specyfikacja musi po pierwsze posiadać max building area, Alt-Enter. Jeszcze parametru nie ma,
podświetla nam IntelliJ, utwórzmy konstruktor, Enter, Enter, poszło, już mamy. Alt, Enter, utwórzmy pole, pole jest. Dodajmy jeszcze na szybko getter, po co? Za chwilę zobaczymy. Enter, Enter, mamy. Żaden rocket science, klasa, ma konstruktor, ma getter, praktycznie nic w niej więcej nie ma. Ale teraz jeżeli ten matches, naszą metodę dotychczasową zinline'uję, inline all and remove the method i jeszcze raz ją utworzę, ale zrobię pewien trik. Zamiast tego kawałka w tym momencie mogę wpisać, zauważcie, below area spec, getMax building area. I w tym momencie, jeżeli wyciągnę metodę, taką samą jak przed chwilą, z tego kawałka, to metoda będzie miała troszeczkę inne parametry. Spójrzcie. Below area spec oraz real estate, tak jak do tej pory. Więc OK, zróbmy tą metodę matches, enter, keep original signature i zobaczmy. Metoda jest, posiada dwa parametry. Drugim jest poszczególna co chwilę inna nieruchomość. Pierwszym jest specyfikacja, below area spec. I teraz jak taki trik zrobiłem i pierwszym parametrem jest specyfikacja, to mogę nacisnąć F6, przenieść metodę. Metoda automatycznie może zostać przeniesiona do below area spec, enter i metoda zawitała tutaj. Zauważcie. Getter. Teraz widać, po co utworzyłem tego gettera, dosłownie na chwilę. W tym momencie już słówko public nie jest nam potrzebne. Tutaj metoda może być prywatna, a w sumie może być zinline'owana. W ogóle nam ten getter już nie jest potrzebny. I powstała pierwsza metoda, która bierze co trzeba przez konstruktor, czyli maksymalną powierzchnię nieruchomości, po której możemy wyszukiwać. I metoda matches korzysta z naszego pola max building area. Co więcej, po chwili możemy pomyśleć, dobra, przeszliśmy przez metodę, przeszliśmy przez klasę, ale zapewne będzie więcej takich klas, bo za chwilę pewnie pojawi się specyfikacja, która wyszukuje po materiale. A te dwie specyfikacje zapewne będą miały wspólną metodę. Wspólna metoda będzie miała dokładnie tą samą sygnaturę. Matches. Możemy ją nazwać troszeczkę inaczej, żeby bardziej pasowała do interfejsu. Shift F6 is satisfied by, czyli jestem usatysfakcjonowany poprzez daną nieruchomość. Dobra, czyli czego nam jeszcze brakuje? Interfejsu. Idziemy w górę naszą piramidą refaktoryzacji. To dodajmy interfejs. Aby metoda trafiła do interfejsu, to musi być publiczna. Jak zrobić metodę publiczną? Pytanie do publiczności. Dodać public. To jedna z metod. W jaki sposób dodać public? To będzie kolejna część pytania. W jaki sposób dodać public? No, można napisać, tak? No ale to tak napisać, public to tak średnio. Co można zrobić? Jaki jest magiczny skrót w IntelliJ'u do wszystkiego? Alt Enter, tak? I tutaj mamy make public i jest. Dobra, brakuje nam jeszcze interfejsu. Tak, interfejs możemy wyciągnąć, wchodzimy do wielkiego menu refaktoryzacyjnego, ekstrakcja interfejsu. Interfejs nazwiemy spec, będzie miał tą jedną metodę, is satisfied by, klikamy refactor. No i w tym momencie IntelliJ nam się zapyta, czy chciałbyś, czy życzyłbyś sobie, drogi użytkowniku, abym przeszukał cały projekt i znalazł wszystkie parametry metod, zwracane klasy, zmienne lokalne i zamienił below area spec na interfejs. Tam, gdzie to będzie się kompilować i będzie działać. Możemy wybrać na przykład yes. Znalazł takie miejsce. To miejsce znajduje się, spójrzcie tutaj. W tym miejscu IntelliJ automatycznie zamieni nam użycie klasy na użycie interfejsu. Dodatkowo na nasze życzenie może także zmienić automatycznie nazwę tej zmiennej lokalnej, tak żeby ona nie referowała już do implementacji, tylko referowała do interfejsu. Tak więc zaznaczę tak. Klikamy OK, klikamy do refactor i zobaczmy rezultaty. Jest spec? Jest. Dobra. Co dalej? Zobaczcie, mamy tutaj pętlę force ifem, jak naciśniemy Alt Enter, mamy sobie replace with collect z Java 1.4 poprzez Java 1.5 doszliśmy do Java 1.8. Found properties to
stream.filter.collect. Przy okazji, czy ta zmienna lokalna coś nam wnosi, czy ona jest nam potrzebna? Czy nam coś dodaje? Zupełnie nie. Command Alt N, inline all references and remove the variable. Dobra. Zmiennej już nie ma. Mamy zwróć repozytorium.stream.filter.collect. Co więcej, zauważcie, do tej pory mieliśmy śmietnik, czy też mamy nadal śmietnik poszczególnych metod. Ale z tego kawałka, jak wyciągniemy jeszcze jedną metodę, to co ona dostanie na wejście? Command Alt M by spec. Zauważcie, ta metoda dostanie na wejście interfejs. Klikamy refactor. Mamy naszą najnowszą metodę. Znajdź po specyfikacji. Tyle. Dostarcz mi specyfikację, po której chcesz szukać. Ja sobie tą specyfikację wykorzystam i zwrócę wynik. Ta metoda oczywiście chwilowo jest prywatna, ale dlaczego by nie mogła być publiczna? A ta metoda, nasza dotychczasowa, mogłaby uzyskać informację, wiecie co, już tego nie używajcie. Natomiast celowo, no skoro już mamy 100 wywołań w naszym projekcie do tej metody, tworzy sobie speka i sprytnie używa naszej najnowszej metody, która bierze interfejs na wejście. Kolejne pytanie, czy rzeczywiście ta zmienna lokalna coś nam wnosi, czy ona jest nam potrzebna? Średnio. To zinline'ujmy ją. Inline all references and remove the variable. Klikamy Enter, poszło. No i to samo możemy zrobić poniżej. Tylko poniżej zrobimy w inny sposób. Załóżmy, że to jest nasza metoda, którą kolejny kawałek, który jest jedyną różnicą. Wyrzucamy go do metody. Command Alt M is satisfied by. Is satisfied by. Dobra, poszło. To jest metoda, którą dajmy all, którą chcemy umieścić za chwilę w naszej nowej klasie. Ta nasza nowa klasa będzie się nazywać z pewnością Material Spec, ponieważ zwraca prawda bądź fałsz na podstawie porównania oczekiwanego materiału z materiałem, z którego zbudowany jest nasza nieruchomość. Możemy to zrobić na kolejne, inne sprytne sposoby. Jeżeli wejdziemy do menu refaktoryzacyjnego, mamy coś takiego, co się zwie ekstrakcja delegata. Klikamy Extract Delegate. Wpisujemy nową nazwę, zaznaczamy chwileczkę, is satisfied by. Dobra. Command Alt T, ekstrakcja delegata. Is satisfied by to jest metoda, która tam ma trafić. Nasz delegat nazywa się Material Spec. Klikamy Enter. Metoda przestała być używana, więc ją wyrzucę. Natomiast zauważcie, że ta metoda zawędrowała do naszej nowej klasy, Material Spec. Klasa jest pusta, konstruktor pusty, nie ma na razie żadnych pól. To, co miało być polem chwilowo, jest parametrem w tym miejscu. Ale zaraz możemy sobie z tym poradzić. Zauważcie, gdzie jest ten Material Spec? On jest tutaj, no bo skoro wyciągaliśmy delegata, to powstało nam pole. To pole tak średnio nam pasuje, ponieważ potrzebujemy w przypadku każdej metody inną instancję tej klasy, więc róbmy inline. Command Alt N, już nie chcę tego pola, inline all and remove the field. Klikamy Enter, poszło. Gdzie się to znajduje? Już musimy odszukać. Jest tutaj. O, widzimy? W tym kawałeczku. Dobra, to zróbmy tak. Zaznaczmy wszystko na chwilę. Wyciągnijmy z tego kolejną metodę. Ona będzie is of material. Klikamy Enter. Zamień w wszystkich wystąpieniach. Mamy nasze is of material. Tutaj. Dobra. Co mogę zrobić? Wiem, że tylko i wyłącznie w tym momencie, ponieważ zaznaczyłem zamień wszystkie wystąpienia tego kawałka na wywołanie tej metody, to wiem na 100%, że Material Spec jest w tym momencie tylko i wyłącznie tworzony w tej metodzie. W związku z tym mogę zrobić sobie trika Ctrl-C, Ctrl-V, kojarzymy taki skrót, Ctrl-C, tutaj zaznaczam, Ctrl-V. Co dalej? Alt-Enter, utwórz konstruktor, Enter, Enter, jest. Dobra. Alt-Enter,
utwórz pole, Enter. O, konstruktor poprzedni przestał być używany, Alt Enter, usuń, nie jest nam potrzebny. No i cóż dalej, mam tutaj ten materiał, który jest parametrem. Co się stanie, jak tutaj dodam 1, 2, 3, 4, 5? Przestał parametr być używany, ale mamy pole, które miało dokładnie taką samą nazwę, zaczęło być używane. Alt Enter, usuń bezpiecznie, pierwszy parametr, parametru już nie ma. No jeszcze metodę pozostaje Alt Enter zrobić publiczną i dodać interfejs. Jak sprawić, aby klasa implementowała interfejs? No już nie możemy zrobić ekstrakcji interfejsu, zrobiliśmy to przed chwilą, interfejs już jest. Alt Enter. No tym razem akurat nie. No dopisać, po prostu, że można dopisać. Implements spec i jest. Dobra, mamy. Wróćmy, słuchajcie, do głównej klasy, która wykorzystywała tą metodę. Zróbmy inline tej metody. Ona na razie nie jest potrzebna. Ja ją wyciągam przedtem na chwileczkę. Tutaj tworzy się nam nowa implementacja. Wrzućmy to do zmiennej lokalnej. Już jest. Zmienną lokalną przerzućmy na sam koniec. I czym mogę w tym momencie resztę zastąpić? Całą resztę, która się tu zajmuje. Możemy dodać return, by spec, material spec i jest. Ta zmienna nie jest nam w ogóle potrzebna. Command Alt N zinline'ujmy ją. No i dokładnie tak jak to miało miejsce przy below area, wywołujemy pierwszą metodę, z drugiej metody, z trzeciej metody by material też po chwili wywołujemy tą naszą pierwszą metodę. No i tak dalej możemy działać. Chciałbym jeszcze przez chwilę powalczyć z trzecią metodą. Trzecia metoda to połączenie. Przepraszam, czwarta metoda, tak, to połączenie drugiej i trzeciej metody. To co możemy zrobić? Wychodzi na to, że pewnie nam się wyjawia potrzeba end speka, takiego speka, który połączy dwa osobne speki wcześniej stworzone. Zróbmy tak więc, czyli mamy pierwszego speka już mamy dla materiału, drugiego dla maksymalnej powierzchni obiektu. No to skorzystajmy z tych speków. Pierwszy z nich to będzie material spec is equal to, do czego new material spec, który bierze nasz materiał, dobra. I jeszcze potrzebujemy poniżej drugiego, to będzie nasz below area spec, który jest równy new below area spec, który bierze na wejście maksymalną powierzchnię szukanej nieruchomości. Czego potrzebujemy? End speca. No to stwórzmy go. Potrzebujemy takiego end speca, który będzie zawierał, który dostanie na wejście co? Dwa speki, czyli materiał spec i below area spec. Dobra, już go mamy. Co dalej? Alt Enter, utwórzmy go szybko. Enter, Enter jest. Dobra, co potrzebujemy na wejście konstruktora? Interfejs. Nazwijmy go lewy. Potrzebujemy drugi interfejs, nazwiemy go prawy. Utwórzmy szybko dwa pola, dodajmy szybko Alt Insert 2 gettery, Enter, poszło. I znowu szkielecik mamy, żeby po chwili wyciągnąć to, co potrzebujemy z tego kawałka, to zauważcie, czym powinienem zastąpić ten kawałek New Material Spec. Potrzebujemy end spec.get left. A na drugim co potrzebujemy? End spec.get right spec. Is satisfied by. Gdzie jesteśmy? Tutaj mamy być is satisfied by nasza nieruchomość. Dobra. Co się stanie, jeżeli teraz zaznaczę ten kawałek i wyrzucę go do metody, zauważcie. Jakie parametry ta metoda dostanie? Naszą nieruchomość i naszego end speca.
co w związku z tym nazwiemy ją isSatisfiedBy. Mamy naszego endspec'a, klikamy refactor, no i metodę F6 możemy bardzo szybko przenieść do naszego endspec'a. Gettery już nie są nam potrzebne, ani jeden, ani drugi. Metoda może się stać publiczna, może implementować w związku z tym już nasz interfejs spec. Wszystko powinno działać. I co dalej? Tutaj jesteśmy. Tak, dobrze. I co dalej? Zamiast tych kawałków, co wstawimy? Return by spec od end speca. Tyle. Być może ta zmienna lokalna nie jest nam potrzebna, być może wszystkie chcemy poinline'ować. No nasze deprecated możemy dodać, żeby już nikt tego nie używał, bo być może te metody kiedyś przestaną być używane. Ale to nie wszystko. Wróćmy na chwileczkę z trybu prezentacji do widoku naszego pakietu. No bo zauważcie, dawniej tak wszystko było w jednej klasie, a teraz tych klas się mnoży tych mniejszych klas. Co możemy zrobić? Dorzućmy dodatkowy podpakiet alt-insert, stwórz nowy pakiet o nazwie specs i przerzućmy do niego być może te implementacje speków. Klikamy refactor, tak żeby było troszeczkę czytelniej. Speca interfejs zostawiłem obok naszego findera. Dlaczego? Bo to nasz finder definiuje ten kontrakt. Chcesz ze mną rozmawiać? Proszę bardzo. Zapraszam serdecznie ze swoją implementacją interfejsu spec. To ja jestem właścicielem, to ja mówię o tym, z kim rozmawiam. Rozmawiam z implementacjami speca. Przy okazji z pewnością umieszczenie tego w innym pakiecie ma jeszcze jedną zaletę. Być może te implementacje będą pochodzić z innych pakietów, z innych modułów, być może przez inne zespoły wykorzystujące naszą bibliotekę będą dostarczone. Dobra. Dobra, wezmę mikrofon. Trochę porefaktoryzowaliśmy. Nie zahaczyliśmy o testy i w nich oczywiście też porządek możemy robić. I do czego zaczęliśmy dochodzić? Warstwy flow rzeczywiście nie było dużo. Zamieniliśmy iterację na pętlę for, potem na stream. Nawet w najnowszej książce Refactoring znajdziecie przekształcenie replace loop with stream. Takie przekształcenie dodał Martin Fowler. W naszym nowym wydaniu Real Estate Finder powinien posiadać docelowo tylko jedną metodę. Metodę find by spec. No i speca implementują implementacje terminalne, czyli takie, które już są ostateczne, mają poszczególną swoją implementację i implementacje nieterminalne, czyli nasz end spec, na przykład negacja not spec, być może jakiś or spec będzie nam potrzebny. Co więcej, zauważcie, prawy, lewy róg. Tutaj dorzuciłem celowo below price spec. Załóżmy, że cenę doczytujemy poprzez resta gdzieś z zewnątrz i potrzebujemy price DAO. W oryginalnej wersji ten price DAO no zapewne musiałby jako pole zawitać do Real Estate Findera i być może parę metod potrzebowałoby po jednym takim polu i śmietnik pól powstaje, zawita do głównej klasy. W tym momencie każda ze specyfikacji posiada tylko i wyłącznie to, co potrzebuje i nic więcej. Tak sobie wędrowaliśmy. Myślę, że troszeczkę poczuliście, jak wędrowaliśmy w górę tą piramidą refaktoryzacji. W sumie nawet zahaczyliśmy o warstwę architektury, bo zaczęliśmy przerzucać klasy, implementację specyfikacji pomiędzy pakietami. I jak ma się ta piramida refaktoryzacji do Solida? Zaczęliśmy od coraz mniejszych klas, tak, below area spec, material spec. No i myślę, że te klasy zdecydowanie miały swoje konkretne odpowiedzialności. Nawet w docelowej wersji klasa Product Finder też będzie miała swoją odpowiedzialność. Przeszukuję to, co mam, nieruchomości, które mam i zwracam wyniki. Następnie zasada segregacji interfejsów. Wyciągnęliśmy interfejs spec i docelowo klienci dostarczają swoje implementacje. Open Close Principle, tak, otwarte, zamknięte. Product Finder docelowo, a w sumie już, stał się przy założeniu, że już nie dodajemy żadnych nowych metod według
starego stylu. Posiada teraz metodę by spec. No i wiadomo, możemy rozszerzenia dostarczać, natomiast już nie będziemy tej klasy zmieniać. I ostatecznie Dependency Inversion Principle też nam się pojawił, czyli zasada odwróconych zależności. W wyższym pakiecie został nam Product Finder oraz Interface. W niższym pakiecie znalazły się implementacje specyfikacji. Zabrakło nam jeszcze zasady podstawiania pani profesor Liskow. Ta zasada to głównie likwidowanie niepotrzebnego dziedziczenia i zastępowanie delegacją, więc pewnie gdzieś na poziomie klas ta zasada miałaby zastosowanie. I zauważcie, Dependency Inversion Principle, gdzieś tam to jest poziom architektur, dopiero na samym końcu. Ale od czego musimy zacząć? Od coraz mniejszych klas, które rozmawiają ze sobą przez interfejsy i dopiero wtedy możemy szukać gdzieś miejsca na zastosowanie Open Closed Principle. I jak ta piramida może zostać umiejscowiona pomiędzy tymi dwoma książkami? Pierwsza książka, czyli nasz katalog. Praktycznie każde z tych 70 kilku przekształceń gdzieś wyląduje na piramidzie, wyżej bądź niżej. Druga książka. 20 kilka przekształceń do różnych wzorców projektowych. Praktycznie większość z tych przykładów, mówię większość, bo niektóre są malutkie, jest takim odzorowaniem, gdzie idziemy od flowa przez metody, przez klasy do wzorców. Zauważcie, bierzemy sobie strategię, co potrzebujemy zrobić z ogromnej metody, pomniejsze metody wyekstrahować, umieścić te pomniejsze metody w poszczególnych klasach, zapewne zmienić sygnaturę tych metod, aby we wszystkich tych nowych klasach aby była taka sama, pożenić te wszystkie klasy wspólnym interfejsem, który będzie interfejsem strategii, komendy, stanu i tak dalej. A więc wówczas piramida refaktoryzacji rzeczywiście znajduje się pomiędzy naszymi dwoma książkami. Jedna z nich ogarnia całą piramidę, druga, przykłady z drugiej książki znajdują się gdzieś na naszej piramidzie. Porozmawialiśmy trochę technicznie, zaprezentowałem kawałek refaktoryzacji, ale fajnie też, żeby się działo. Umiejętności techniczne to jedno, ale żeby później to zawitało w zespole, to drugie. No i często tak jest, że przychodzimy na konferencję, na wykład, na meetup, widzimy, wow, kurczę, ale żeśmy zobaczyli, wracamy do zespołu, fajnie by było, nie? Pierwszy dzień wielki entuzjazm, drugi, no jeszcze w miarę, trzeci już entuzjazm słabnie, po tygodniu śladu nie ma, dalej to nie ja, to zespół, no niestety tak to u nas jest. Co w związku z tym można zrobić? Jak ten entuzjazm jeszcze jest, jak go nie ma, to trzeba go znowu wywołać, ale jak jeszcze jest, to dobrze wtedy pomyśleć, kurczę, i ten entuzjazm spróbować zamienić na plan działania. Zróbmy remanent naszych umiejętności w zespole. Zobaczmy, co umiemy, co chcielibyśmy się nauczyć, w jaki sposób będziemy się uczyć, w jaki sposób będziemy się dzielić wiedzą. I takie balansowanie pomiędzy rozumem i sercem to bardzo dobry sposób na naukę. Jak są emocje, fajnie ciągniemy dalej, jak ich nie ma, wracamy do rozumu i myślimy, co by to zrobić, żeby te emocje wywołać, żeby dalej chciało nam się uczyć, wrzucać nowości, zmieniać poprzez różne pomysły, spotkania, retrospektywy, to, co się dzieje w naszym zespole. Nasz sławny Ctrl-C, Ctrl-V, czy on rzeczywiście jest tak zły? Słuchajcie, bo na początku mamy 50 metod, dodajemy 51, tak? No ale jak już zagości nasz nowy design do zespołu, czy do danego kawałka, do jakiegoś modułu, to co będzie? Ctrl-C, Ctrl-V? Może trochę tak. Dostarczam nową implementację interfejsu spec. Więc wcale nie jest tak źle, że zawsze robimy Ctrl-C, Ctrl-V, działamy w strefie komfortu. Czasem to można wykorzystać, żeby się działo na nowy sposób. Dobrze pomyśleć, w jaki sposób striggerować, żeby refactoring się działo. Nierzadko code review, które widziałem w różnych zespołach, a trochę firm już odwiedziłem, nierzadko code review służyło temu, żeby jak najszybciej, czy to już może pójść na produkcję. Dobra, okej, możemy, już wrzucamy na produkcję, klikamy deploy, poszło. Tymczasem code review można wykorzystać inaczej.
i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten kod jest czytelny, czy on jest testowalny. Jeżeli nie, to być może ten kod nie powinien iść jeszcze na produkcję. No dobra, działa, ale co z tego, jak nie ma testów, co z tego, jak nie jest czytelny? I wykorzystać code review do tego, żeby triggerować refactoring, żeby go promować. Może przysiądźmy razem po code review, zróbmy poprawki. Może jest to grubsza sprawa, ustalmy spotkanie zespołowe. Co więcej, bardzo ważne, żeby code review, moim zdaniem, w zespołach nie był domeną senior dewelopera, principal dewelopera i tak dalej. Bowiem coś takiego, po pierwsze, buduje lokalną hierarchię, po drugie, zdejmuje odpowiedzialność z innych programistów. No przecież principal developer przejrzał, to o co chodzi? W momencie, kiedy każdy w zespole robi code review i każdy może rozliczać innych za czytelność kodu, za testowalność kodu i wie, że będzie rozliczany dokładnie w taki sam sposób przez innych, to dużo chętniej będzie to robił. I zauważcie, co my tutaj mamy? Albo jakieś wizualizacje, może Scruma, może Kanbana, dodane 2 kolumny. Pierwsza code review, druga rework. W wielu zespołach, na wielu whiteboardach, które widziałem, w różnych zespołach, często istniały tylko 4 kolumny. W kolejce, w developmencie, już w testowaniu, już na produkcji. I gdzie w takim przypadku się znajduje refactoring? Albo dodawanie brakujących testów. Albo go w ogóle nie będzie, albo będzie być może w jakiś sposób ukryty. No, mam development, aha, to ja dodam tak sprytnie 2 godzinki, żebym miał trochę czasu na development. Może w in-testing akurat ktoś będzie przeglądał to w ramach code review, no może zrobi jakiś potajemny refactoring. Ale jeżeli coś nie jest oficjalne, to najprawdopodobniej albo nie będzie się działo, albo będzie się działo w ukryciu, ale wtedy kto będzie, zauważcie, promowany? Ten, kto programuje szybko, może bez testów, bez refaktoryzacji, czy ten, kto postarał się, zrobił kod czytelny, ale zajęło mu to dłużej. Jeżeli wrzucimy pewne rzeczy związane z jakością kodu do procesu i zrobimy je bardzo widoczne, to nie będzie żadnej dyskusji, no ja teraz refaktoryzuję, tak refaktoryzuję, bo z code review wynikło, że ten design, który zrobiliśmy, no działa, ale jest nieczytelny. I za 2 miesiące to być może do mnie o 3 w nocy zadzwonią. Większość systemów teraz działa 24 godziny na dobę, więc bardzo często raz w tygodniu mamy laptopa w domu, aby być na dyżurze. No i tego tak w największym skrócie wam życzę, żeby się działo. Trochę z technicznego punktu widzenia, z umiejętności zdobywania, ale i też z organizacyjnego sprytu, żeby dorzucać tą refaktoryzację, dbanie o jakość kodu i jawnie do procesu. Czas na pytania. Czy mamy coś w wersji elektronicznej, skoro w analogowej nie? Dobra, no to jak wszystko jest jasne, to zapraszam na swojego bloga, czasem coś wpisuję organizacyjnego, czasem technicznego. Zapraszam na szkolenia swoje. Dziękuję serdecznie. Włodku, ja jeszcze Ci z naszej strony bardzo chciałam podziękować za to, że się podzieliłeś z nami tą wiedzą techniczną, którą masz. I jeszcze parę słów do Was. Bardzo dziękuję tutaj w moim i w naszym imieniu całego JLab, że byliście tutaj z nami, że udało Wam się tutaj dotrzeć. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że możecie followować nasze prelekcje Talk for Devs na naszej stronie w zakładce właśnie Talk for Devs. Macie tam już wstępny harmonogram naszych prelekcji i tam też będą się pojawiać informacje aktualne o kolejnych prelekcjach, także zapraszamy serdecznie. Co do dalszego tutaj organizacyjnych kwestii, no to zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście jeszcze z nami chwilę zostali na networking. Jeżeli byście sobie chcieli zamawiać kawę, herbatę, to w barze, bo już zabrali nam akurat te wielkie kubły, także w barze można sobie zamawiać i miejsce mamy tutaj wynajęte do 21. Także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. Tak? Jak najbardziej. Co do prezentacji, one są na naszej JLabsowym YouTubie. Tam są wszystkie prezentacje. Tak.
Tak, wideo całe, jakby podczas wideo było widoczne cała prezentacja, także tam jak najbardziej na YouTubie, na JLabs kanale możesz zobaczyć tą prezentację i też również wcześniejsze. Także też wszystkich zapraszam do zaglądnięcia tam. Dziękuję bardzo.